dlaczego ten czujnik zapchania wytrząsaczy nie zadziałał i doszło do takiej tragedii. Wytrząsacze razy połamane, pogięte. Z samych części, tylko części, prawie robi się 50 000 netto. Cześć, witajcie na kanale firmy Kormanek. Dzisiaj mamy taki fajny temat. Chcemy Wam pokazać, po co są wszystkiego rodzaju czujniki zamontowane na kombajnach, różnych maszynach. Czujniki, które mają kontrolować pracę maszyny, mają informować operatora o bieżącym stanie maszyny, o błędach. No i pokażemy też, jak ważne jest, żeby te wszystkie czujniki, te wszystkie sensory działały poprawnie. Bo jeżeli nie są one, a nie działają poprawnie, to niestety tak jakby ich nie było. I tak dzisiejszy film właśnie o tym będzie pokazywał. Więc tak, pacjent Fendt 6275, 2016 rok. Pierwsze uruchomienie miał w 2017 roku. Fajne kombajny, prosta konstrukcja, dosyć dobrej wydajności. Nie było z tymi kombajnami jakichś większych problemów. I tak, kombajn przyjechał do nas na naprawę wytrząsaczy. Jest w trakcie żniw słonecznikowych. I tak, dlaczego przyjechał do nas kombajn? A przyjechał dlatego, że zapchał się na wytrząsaczach. Teraz to pokażemy, nie wiem, czy tu będzie widać od dołu, jak są pogięte wytrząsacze całe się połamały, wygięły. Jeszcze wezmę drabinę. Pokażę Wam od tyłu, od góry. Możecie zobaczyć. Wszystkie wytrząsacze są połamane, czujniki strat też się pouszkadzały. No i tu jak widzicie, do góry jest czujnik, który powinien informować operatora o tym, że kombajn jest zapchany. No niestety ten czujnik nie zadziałał. Operator jechał. Niestety tu z tyłu się napchało materiału. Ten materiał nie wylatywał do tyłu. No i jak wiadomo, jak to cały ten tył się zapchał, no to najsłabszy punkt musiał puścić, ulec awarii. No i tak jak tutaj widzicie, tu akurat poszło na wytrząsacze. Wszystkie się uszkodziły. No i niestety mamy dosyć poważną usterkę. Dosyć pracochłonną naprawę, ponieważ wytrząsacze są wszystkie do wymiany. Najprawdopodobniej wały też będą do wymiany, a to jeszcze będziemy weryfikować, jak rozbierzemy. Jeszcze też możecie zobaczyć, kombajn najpierw trzeba przygotować do takiej naprawy, czyli czego też trochę oczyścić. No niestety nieraz klienci się dziwią, że koszty naprawy są bardzo duże, no ale no niestety nikt tego nie uwzględnia, że ileś takich godzin, roboczo godzin do naprawy to jest po prostu czyszczenie kombajnu, żeby no wiadomo, nikt w takim kurzu w brudzie nie chce pracować. Zresztą wejdziemy sobie zobaczyć do kabiny, ile ten kombajn ma godzin zrobione. Możecie zobaczyć. Kombajn ma przepracowane 3348 godzin na silniku, na mocarni 1499. Skosił 3391 hektarów, czyli prawie 3400. Czyli jeżeli jest to jego 6. sezon, no to robi przeszło 500 hektarów rocznie, czyli bardzo dobry wynik, jak na taki kombajn. Średnio kosi 2,2 hektara na godzinę. Spalił już ten kombajn prawie 40 000 litrów paliwa. Teraz jeszcze możemy wejść sobie. Cofniemy się. Oj, nie to. Tu mamy zakumulowane jakby wszystkie obroty i zasada działania wszystkich czujników w kombajnie. No i tutaj, jak widzicie, coś tutaj nie zagrało, ale to też będziemy weryfikować, dlaczego ten czujnik zapchania wytrząsaczy nie zadziałał i doszło do takiej tragedii.
Już mamy wyciągnięte wytrząsacze. Tak jak widzicie, wytrząsacze razy połamane, pogięte. No to całe są zatkane, zaklejone. Nie wiadomo, czy ten słonecznik był za mocno wilgotny jeszcze, że to tak się poupychało tutaj, pozatykało. Tu już tutaj możecie zobaczyć akurat. Mamy już nowe też wytrząsacze, to akurat jeden już jest przyniesiony. Tak do porównania, żebyście widzieli jak to wygląda, tu możecie zobaczyć. Każdy jeden wytrząsacz jest uszkodzony. Ten tu zobaczcie jest przerwane, pęknięte. Pierwszy tylko był wykrzywiony, drugi jest popękane, ten trzeci tak samo. Ten tu jest w ogóle najgorszy, to tutaj praktycznie mało co się trzyma. Tak samo ten, zobaczcie, to wszystko to tutaj jest pourywane. Ten tak samo, tu widać jak jeden wytrząsacz, a drugi ocierały w czasie pracy. No i tutaj czujniki strat, to wszystko też jest pogięte. Także teraz jeszcze musimy wymontować wały wytrząsaczy. Tu na skrajnych wytrząsaczach są takie osłony gumowe, żeby przy właśnie zbiorze słonecznika bądź kukurydzy tutaj kaczany nie wpadały między wytrząsacz a ścianę i cały czas nie tarły o ścianę. Te elementy też trzeba, akurat one są dobre, to trzeba je nity po prostu trzeba podcinać i przynitować na nowo do nowych wytrząsaczy. Jeszcze podejdziemy do kombajnu. Nie wiem, czy tu będzie widać coś, może jakąś szybko latareczkę. No wały wytrząsaczy, one tutaj, nie wiem czy będzie to widać, ale no są już dosyć mocno podtarte, więc to no kwalifikują się też już do wymiany, ponieważ są mocno zużyte, a tym bardziej jak będą nowe wytrząsacze, nowe panewki, to też trzeba założyć nowe, jeszcze tym bardziej, że tu nie sprawdzaliśmy jeszcze tego, ale też to sprawdzimy. No, jest też podejrzenie, że te wały uległy skrzywieniu podczas takiego dużego obciążenia, więc to wszystko musi być wymienione na nowe. Jesteśmy kolejny raz na warsztacie. Tak, przed chwilą Wam pokazywałem. Porozbierany ten kombajn 6275. I tak już teraz mamy wytrząsacze zamontowane. Jest w trakcie składania. Mamy stare wytrząsacze, no niestety stare wytrząsacze są do niczego, nie nadają się. Jeden i drugi wytrząsacz. Także muszą być nowe wytrząsacze, wały wytrząsaczów, przepraszam. No i tutaj nowe założyliśmy też od razu. Te uszczelki takie, one przechodzą na ścianę zewnętrzną, między wytrząsacz a ścianę zewnętrzną. One są dedykowane do zboża, nie tylko dedykowane są do kukurydzy, żeby kaczane nie wchodziły właśnie między wytrząsacze a ścianę. No to od razu założyliśmy nowe. Więc wejdziemy zobaczyć. Komba jest cały czas porozbierany, to i tu skręcamy i tak jak widzicie, nowe są przednie panewki, przedni wał, tego czegoś tam nie widać. Tu mamy z tyłu nowy wał, nowe panewki. Akurat jesteśmy teraz w trakcie przykręcania tych panewek. Także tu jeszcze widać, że niektóre są luźne, ale to jest bardzo ważne, żeby to było dobrze ustawione. To tak nie jest, że można to założyć, nie wiadomo. Widzicie, tu jest jeszcze luźny, nie przykręcony. Każda panewka musi być dobrze ustawiona względem wału. I bardzo ważne, tutaj te śruby też muszą być dokręcone z odpowiednim momentem. To nie jest, że można sobie dokręcić jak komu się podoba, jak chce. Także musi być odpowiedni moment i ta panewka też musi mieć minimalny luz na tym wale. Już mieliśmy takie przypadki, że klienci sami wymieniali te panewki na nowe, no i niestety po kilku godzinach pracy przyjeżdżali do firmy po nowy wał, nowe panewki. Wały potrafiły się ukręcić. Powodem tego było to, że no, klienci dokręcali te nakrętki zbyt mocno, a nawet za mocno i to na tyle, że ta panewka była, no to jest drewniana. Ona się na tyle ścisnęła, że tego luzu to praktycznie w ogóle nie było, no i podczas pracy, wiadomo, podczas tarcia powstaje temperatura, wszystko zaczyna puchnąć, a jak puchnie, no to wtedy ten luz robi się jeszcze mniejszy, no i niestety te panewki się zacierały na tym wale, no i wtedy dochodziło do takich skrajnych przypadków, że wał potrafił ukręcić się, czy tam pęknąć, no i wtedy niestety zamiast taniej naprawy na wymianie samych panewkach to się robią duże koszty. A co do kosztów,
no w tym przypadku no są naprawdę one duże. Mówię akurat o tym konkretnym teraz, co tutaj mamy na filmie, ponieważ no, wszystkie wytrząsacze są nowe. Jeden wytrząsacz to jest około 5800 zł netto. No, razy 6 to daje już nam to prawie 35 tysięcy netto. Do tego wał przedni 6600 netto, tylni 4,5. Robi nam się kolejne 11 tysięcy. No i komplet panewek, tu akurat już żeby było taniej, to zastosowaliśmy też zamienniki tych panewek, bo akurat są dostępne i wiemy, że one tam się sprawdzają. Ale też taka jedna panewka to jest 74 zł, razy 12 sztuk to już mamy prawie 1000 zł. No i sumą summarum tutaj jeszcze doszły nowy klin, nowe łożyska, nowy pasek na wytrząsacze. Także z samych części, tylko części prawie robi się 50 tysięcy netto na ten tutaj kombajn. Także możecie sami zobaczyć, że koszty naprawdę tej awarii, tej usterki są dosyć duże. I tutaj tak z grubsza jeszcze kombajn przejrzeliśmy, ale tu ogólnie klient już nie za bardzo chce, żebyśmy coś jeszcze robili, a tutaj można zobaczyć akurat te gumy już na podsiewaczu też widać, że są trochę zużyte. Tu chyba z tej strony nawet to bardziej widać. One są już widać wysłużone. Ten punkt na tej gumie nie jest w środku tej ośki, tylko niestety znajduje się już na dole, także to już dyskwalifikuje do wymiany, no ale tutaj klient jak na razie nie chce więcej, żebyśmy cokolwiek robili. Pilnie chce kombajn po prostu już z powrotem, no bo ma swoich klientów, zleceniodawców i swoje też również pole do zbierania, do koszenia, dlatego zależy mu na czasie. No i chce ten sezon jeszcze raz szybko skończyć, a po sezonie wtedy jeszcze ewentualnie będziemy się umawiać na jakieś tam inne naprawy, to co będzie trzeba zrobić, a co można jeszcze teraz ten sezon za kilka dni pokosić tym kombajnem. Tu widzicie kartoniki, papiery po pustych częściach. Na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o pokazanie naprawy tego kombajnu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o kciuku w górę i śledzeniu naszego kanału. Na pewno będzie dużo jeszcze ciekawych filmów.